Dzień dobry. Zapraszam Was na nurkowanie przy wyspie Balikasag, bardzo blisko stąd, 45 minut łodzią. W tym filmie postaram się przemycić Wam troszeczkę informacji na temat pływów, prądów morskich, przejrzystości wody, a nagrodą za wytrwałość będzie możliwość oglądania ławic karanksów błękitnopłetwych i tuńczyków polujących na mniejsze ryby. Oglądajcie, a jeżeli Wam się spodoba, to subskrybujcie. Nurkowanie nie jest tanim sportem. To nie jest tak jak z bieganiem, że jedna para butów za 200 zł wystarczy na cały rok. Więc nic dziwnego, że z każdego nurkowania staram się wycisnąć najwięcej, ile się da. Z czasem, gdy rosną moje umiejętności i doświadczenie, zaczynam dostrzegać rzeczy, których przedtem nie widziałem. Rzeczy, które przedtem wydawały się niekorzystne, teraz wydają się fascynujące, dają dreszczyk emocji, ale też pozwalają zobaczyć więcej. I tak właśnie jest z prądami morskimi. Gdy jesteś początkującym nurkiem, wolisz, żeby prądów morskich nie było. One są niebezpieczne, powodują przesuwanie ciała nurka tam, gdzie nie chce, trudniej podziwiać krajobraz, trudniej pstryknąć fotkę czy nagrać kawałek filmu. Generalnie to też niepokoi, kiedy woda zabiera cię w nieznane. Woda może się przesuwać poziomo, nawet bardzo szybko. Tak szybko, że nie da się z nią walczyć płynąc dłużej niż kilkanaście sekund. Jedyną sensowną opcją jest pozwolić jej się nieść. Coś takiego nazywamy nurkowaniem w dryfcie. Prądy morskie mogą być niebezpieczne. Mogą zanieść nurka daleko od miejsca, w którym planował się wynurzyć. Mogą pojawiać się prądy wstępujące, które spychają nurka głębiej, ale też prądy wypychające, wstępujące, które powodują, że się w niekontrolowany sposób wynurzasz. Mogłoby się wydawać, że prąd wstępujący to jest fajny, dlatego że płycej to bezpieczniej, ale nic bardziej mylnego. Dla nurka najważniejsze jest, żeby zanurzać się i wynurzać w sposób kontrolowany, powoli, zgodnie z zasadami, tak żeby nie nabawić się choroby dekompresyjnej. Prądy morskie mogą też zmącić wodę, dlatego w tym odcinku, w tym filmie woda nie jest tak przejrzysta jak gdzieś indziej. Ale prądy morskie też mogą być korzystne. Po pierwsze, dają właśnie możliwość nurkowania w dryfcie. To jest niesamowita okazja. Można się odprężyć, wyluzować, zawisnąć w wodzie, pozwolić się jej nieść i podziwiać krajobraz. Jednak jest to forma nurkowania dla osób z doświadczeniem, dla takich nurków, którzy wiedzą, co zrobić, kiedy nagle, niespodziewanie pojawi się prąd wstępujący albo zstępujący. Muszą wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Po drugie, prądy przynoszą świeżą wodę z głębin. Świeża woda przynosi świeże składniki odżywcze, więc pojawiają się ryby, które się tymi składnikami żywią, a zaraz za nimi pojawiają się drapieżniki polujące na te mniejsze ryby. Tworzy się wspaniały spektakl życia, przetrwania i to warto zobaczyć. Dlatego tym razem specjalnie poczekałem, wybrałem odpowiedni moment i umówiłem się na nurkowanie w dniach, w których prądy morskie były najsilniejsze. Efekty? Zmącona woda, ale to tylko jedna strona obrazu. Mogłem obserwować polujące ławice karanksów błękitnopłetwych, bardzo popularnych w Indo-Pacyfiku. To duże ryby do 80 cm, pięknie wyglądają. Mogłem obserwować spokrewnione z nimi pompano. To też drapieżne ryby, polują na mięczaki, na małe rybki. Widziałem też tuńczyki ostrzębne, duże, masywne, wrzecionowate ryby. To niesamowicie wygląda. Płyniesz sobie spokojnie, a nagle, o kurczę, taka cicha torpeda pojawia się znikąd i zaraz znika. Niesamowity widok. Skąd wiedziałem, kiedy nurkować? Prądy morskie mają wiele źródeł. Wiatr, różnice temperatur, ukształtowanie terenu, ale dla mnie najważniejsze były fazy księżyca. To księżyc odpowiada za pływy, a pływy są najsilniejsze w nowiu albo w pełni,
kiedy przyciąganie Księżyca i Słońca jest największe i sumuje się. Wtedy to masy wód przesuwają się najbardziej intensywnie, a kiedy napotykają na jakąś przeszkodę, na przykład na wyspę, to opływają ją dookoła i wtedy powstają bardzo silne prądy przybrzeżne. Dlatego też wybrałem pełnię. A jak to wyglądało? Zobaczcie sami.
I to już wszystko na dziś. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Zostawcie komentarz i do zobaczenia.